Hej, jesteście na kanale Amber i Sosa. Ja się nazywam Wojtek Kurczewski, a to jest bursztynek, który na dzisiaj przygotowałem do szlifowania. Co to jest za cudo? To jest bardzo fajny czerwony bezgleb, czerwony bursztyn w czerwonej korze. Bardzo ładny kryształ, bardzo ładne szkiełko. Mam wrażenie, że w całości czyste, ale tak jak ostatnim razem może się okazać, że jednak w środku jakieś niespodzianki czekają. To dopóki się tej kory nie odkryje, to tak naprawdę do końca nie wiadomo i ta część tajemnicza jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy dla mnie w szlifowaniu bursztynów. Bardzo ładnie wykrystalizowana kora, wracając jeszcze na chwilę do opisu bursztynu, takich jakby placuszek, kropelka. Czy będzie symetryczny? Nie wiem. Nie chcę w tym momencie decydować jeszcze, czy będę z tego robił jakiś bardziej symetryczny kształt. Na pewno nadaje się, jest kandydatem na to. Jak również nadaje się do oprawy w jakimś wisiorze czy pierścieniu wielkim, bo ma płaskie dno i to płaskie dno pozwoliłoby bardzo fajnie ten bursztyn oprawić. Ale to jest kolejny etap pracy, którym będę się zajmował dopiero po zdjęciu kory. Także jeżeli chodzi o opis kamyka, to wszystko. Zważymy go sobie teraz jeszcze, zobaczymy co nam tutaj waga pokaże. I waga nam tutaj pokazuje 6,60 z kawałeczkiem jakimś drobnym, więc bardzo fajna wielkość bursztynu do pracy. Ja bardzo lubię pracować z bursztynami tej wielkości, bo bardzo szybko widać efekty końcowe. Gdybyście chcieli sobie popracować w domu sami z takimi bursztynami, a nie macie zupełnie ich skąd wziąć, to po pierwsze oczywiście zawsze możecie wziąć udział w naszych comiesięcznych loteriach, gdzie takie bursztyny rozdajemy. Link do Patronite'a, gdzie trzeba się zapisać, żeby wziąć w tych loteriach udział, znajdziecie w opisie filmu. A jeżeli jesteście bardzo niecierpliwi i chcielibyście jak najszybciej dostać więcej takich bursztynków do szlifowania, to oczywiście odezwijcie się do mnie na priv, coś tam pomyślę i jakoś uradzimy, jak to wszystko zorganizować i jak temu wszystkiemu zaradzić. Co do techniki szlifu nie będę się rozpisywał, też w opisie filmu zostawiam Wam linki do 2 filmów, gdzie dokładnie tą technikę opisałem. Sprawa jest bardzo prosta, każdy to może sobie odtworzyć w domu, jeżeli ma ochotę. I oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście. Nadchodzą kolejne materiały na temat bursztynu, więc myślę, że warto. A jeżeli uznacie, że ten film jest dla Was w jakiś sposób wartościowy, to będę bardzo wdzięczny za jakiegoś lajka albo komentarz pod filmem. No i to właściwie tyle. Ja się biorę do pracy, a Wam życzę miłego oglądania. No dobrze, wstępnie kora zdarta.
Pojawia się jakiś kolejny kamyczek z jakimś takim pięknym, nocnym krajobrazem marsowym z bąbelkami. Bardzo jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zaraz sobie przesmarujemy olejem i będziemy w stanie dokładnie zobaczyć. Widzę, że jeszcze jakieś przebarwienia na powierzchni są czerwone, które będzie trzeba na pewno zetrzeć, ale to już po obejrzeniu pod olejem, bo nie mogę się już doczekać, aż zobaczę, co tam w środku na mnie czeka. Także pędzę smarować. Ok, zaraz sobie zobaczymy, co my tutaj mamy, co nam tutaj zaprezentuje nasz bursztynek. Już się robi ciekawie, bardzo to ładnie wszystko wygląda. Już widać, że fajne wnętrze się zapowiada. Kamyczek śliczny. I widzicie, i taka jest właśnie charakterystyka. Tak długo jak ten kamień był pokryty cały korą, wydawał się zupełnie przezroczysty, a okazuje się, że w środku zawiera w sobie dodatkowe elementy, czyli bąbelki, których nie było widać przez korę, ani przez te drobne fragmenty, gdzie kora była odkryta. Ale ja bardzo lubię takie bąbelki, one tylko dodają uroku całemu temu bursztynowi. Bardzo mi się podoba to, co widzę już teraz. Jeżeli chodzi o wnętrze, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o bąbelki, to jestem bardzo zadowolony. Natomiast oczywiście Wy zobaczycie cały ten proces w 10 minut, ale ja od 2 dni już się zastanawiam, co począć z kształtem tego kamienia, bo nie jestem do końca zadowolony. I muszę przyznać, że strasznie mnie kusi, żeby wykonać z tego kamienia jakąś formę symetryczną. O, coś w tym stylu, tak? Żeby tutaj została jakaś taka kropelka. To będzie oznaczało pozbycie się tej części bursztynu, ale mam wrażenie, że wtedy ten kształt będzie bardzo piękny, a ponieważ sam kamień ma płaskie dno i nadaje się do oprawy, to w tym akurat konkretnym przypadku wydaje mi się, że o wiele piękniej będzie się prezentował jako kamień symetryczny niż jako taka niesymetryczna forma. Ja nie jestem do końca po prostu tym kształtem zachwycony, bardzo jestem zadowolony, jeżeli chodzi o to, co widzę w środku w tym bursztynie, natomiast sam kształt nie do końca mnie do siebie przekonuje. I myślę, że ten kamień stanie się po prostu w tym kształcie o wiele bardziej interesujący. Na szczęście te bąbelki są w większości skupione przy dnie tego kamienia, więc to też, gdybym musiał jeszcze zetrzeć z góry trochę powierzchni, to nie powinno być jakąś bardzo wielką przeszkodą. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy zaraz ten bursztyn przy prześwietleniu z boku. No, jest super. Dostanie słonka z boku, to pojawia się taki gwieździsty krajobraz. Nawet samo światło w nim tak się załamuje, że ta część, którą chciałbym obciąć, jest właściwie teraz ciemna. Więc sam bursztyn podpowiada, żeby iść w tą stronę. No i to tyle, także decyzja właściwie podjęta. Bardzo ładny bursztyn, bardzo ładna praca się zapowiada. Ale wracam na frez i robię z tego symetryczną łezkę.
No i bosko. Teraz to już jest właśnie ten kształt. Teraz już tylko i wyłącznie mam ochotę polizać tego cukierka. Tak wygląda ten bursztynek w tej chwili ślicznie. Także decyzja o spiłowaniu tego dziwnie wystającego rogu wyszła bursztynkowi tylko i wyłącznie na zdrowie. Super, super klejnocik na jakiś wisier się zapowiada. Dobra, biorę się za prepoler. Teraz jak patrzę na ten kamyk, to uważam, że decyzja o poszukaniu symetryczności w tym kształcie była najlepszą z możliwych. Bardzo fajne, kosmiczne jajo się szykuje, a bardzo ciekawe rzeczy we wnętrzu się tutaj dzieją. I ta kora daje piękne czerwone błyski i dodatkowo te bąbelki w środku sobie tańczą jak w szampanie. Super, bardzo fajne efekty i bardzo fajny kamyk się szykuje. Bardzo ładnie przygotowana powierzchnia pod poler, więc nie pozostaje mi nic innego jak wjechać na ścierkę, uruchomić pastę i dokończyć tą pracę. Tak, muszę się Wam do czegoś przyznać. Otóż teraz, kiedy nagrywam ten komentarz, to ja już widziałem zakończenie tego filmu. I nawet przygotowałem sobie z tej okazji kilka mądrych rzeczy do powiedzenia. I o tym, że wiele starożytnych kultur na całym praktycznie świecie uważało, że wszechświat właśnie z takiego pierwotnego kosmicznego jaja powstał. I o tym, że nawet naukowcy ostatnio zaczęli kosmicznym jajem nazywać osobliwość, która poprzez wielki wybuch nasz wszechświat utworzyła. I o tym wreszcie, że te bąbelki, nie do końca jeszcze przemienione w rybie łuski, tak jakby tylko w połowie sprasowane przez góry ziemi i lodu w trakcie zlodowaceń, przypominają mi całą masę malutkich planet podobnych do Saturna, umieszczonych razem z pomniejszymi gwiazdkami w pierwotnej spiralnej galaktycznej mgławicy. Tak jakby czekały tylko na ostateczny moment wyklucia. Jednak po obejrzeniu tego zakończenia uważam wszelkie próby zagadania piękne, jakie przedstawia sobą ten bursztynek, za wielce niestosowne. Dlatego już teraz się z Wami pożegnam. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Jest bosko. I to już najwyższy czas na deserek. Na zdrowie.